Cześć, dzisiaj Wam pokażę, jak można uszyć taką kieszonkę na zamek. Można ją umieścić na przykład na zewnątrz torby i przyszyć ściegiem prostym tylko u góry lub również na dole, albo przymocować w środku również ściegiem prostym. Kieszonki możecie wykonać w różnych kolorach, w różnych rozmiarach, z różną konfiguracją ustawienia zamka, z metką, bez metki. Tak naprawdę jest tutaj całkowita dowolność. W środku ta kieszonka ma podszewkę. Na zewnątrz możecie wykorzystać dowolną tkaninę. W tym przypadku ja mam alkantarę w kolorze brązowym. Tutaj mam grube płótno. Natomiast do środka najlepiej coś cienkiego, żeby nam nie zwiększało grubości na szwach i żeby sama kieszonka była bardziej funkcjonalna. Najlepiej, żeby szerokość zamka była taka, żeby swobodnie wsunąć dłoń. Zastanawiacie się pewnie, jak oszacować wymiary elementów, aby uzyskać konkretne wymiary gotowej kieszonki. I żeby to zrobić, Musimy wiedzieć, jaką chcemy mieć ją wysoką i jaką szeroką. I tak szerokość naszych elementów będzie równa szerokości kieszonki plus 2 zapasy na szef. Jeśli chodzi o wysokość tej części, tutaj możemy sobie przyjąć stałą wartość. Akurat ja ten element zawsze przygotowuję w wysokości między 4 a 5 cm. Natomiast ten element jest z jednego kawałka i żeby wyliczyć jego wysokość, musimy znać wysokość naszej kieszonki i wtedy wysokość naszej kieszonki razy 2 plus 2 zapasy na szef z tej strony minus 4-5 cm i to powinno być wystarczające, aby uzyskać nasz żądany wymiar i tak mniej więcej to powinno się zgadzać. Jeżeli natomiast ktoś wszywa płyciej lub głębiej ten suwak, to może sobie już dostosować według własnych preferencji te wymiary. Ja do mojego projektu przygotowałam górną część z tkaniny zewnętrznej i podszewki o wymiarach 19 na 4,5 cm. Komora główna, tkanina zewnętrzna, podszewka o wymiarach 19 na 28 cm, zamek o długości 15,5 cm, dwa takie prostokąty o długości około 10 cm i szerokości mniej więcej jak zamek. Są to elementy tylko z tkaniny zewnętrznej i będą służyły do zamaskowania końców zamka oraz metkę. W pierwszej kolejności, co będę robiła, to będę zabezpieczała końcówki zamka. Biorę nasze prostokąty, składam je na pół, tak żeby to zgięcie było jak najbliżej zamka i przeszywam w tym miejscu na szerokość stopki. Po tym przeszyciu mogę przeszyć jeszcze raz trochę płyciej, żeby nasz zamek na pewno się nie rozsunął i gdy to będzie zszyte, wywijamy na zewnątrz i mamy zabezpieczony zamek. Zabezpieczenie przyszyte. Odchylamy na zewnątrz. Jak ktoś lubi, może przestebnować po wierzchu. Ja w tym projekcie nie chcę tego mieć stebnowania, natomiast przyszyję sobie tutaj, żeby nam się to po prostu nie zamykało i nie utrudniało późniejszej pracy. Obie strony zamka są zabezpieczone i zamaskowane. Teraz będziemy przyszywać tą część, która jest nad zamkiem. Mamy zamek ułożony prawą częścią do góry. Tutaj mamy spód i ten spód kładziemy na podszewce. Tkaninę zewnętrzną prawą stroną do prawej strony zamka. Trzeba tutaj dobrze to ułożyć, wyrównać. Można spiąć szpilkami, można spiąć
klipsami albo zszywać od razu. Dobrze jest też wykorzystać stopkę do zamków i szyjemy na szerokość stopki do zamków lub na inną, która jest przez nas preferowana. Gdy już mamy przeszyte, odwracamy na zewnątrz i stebnujemy na wierzchu. Część górna gotowa. Analogicznie jak poprzednio szykujemy podszewkę, zamek kładziemy na podszewce, a następnie tkaninę zewnętrzną prawą stroną do naszej prawej strony. Zamek musimy sobie ustawić, żeby nam nie wszedł pod igłę i albo spinamy szpilkami i klipsami, albo szyjemy od razu. Jeśli lubimy, możemy szyć zwykłą stopką. Jeżeli potrzebujemy, możemy też wykorzystać stopkę do zamków. Mamy już te elementy zszyte, możemy odwrócić. Tutaj mamy część zewnętrzną, tutaj podszewkę i stebnujemy. Metkę przyszyję z prawej strony, umieszczam ją prawą stroną do prawej i przyszywam w miarę blisko krawędzi. Wygląda to w ten sposób. Nadmiar tkaniny możemy obciąć. Gdy już mamy tak przygotowaną kieszonkę, składamy ją na pół. Możemy spiąć szpilkami. Tak to wygląda. I ważna rzecz, o której zapomniałam wspomnieć. Rozsuwamy zamek i zszywamy w ten sposób na szerokość stopki. Mamy przeszyte, zaraz będziemy obcinać nadmiar zapasu, więc generalnie dla bezpieczeństwa ja przeszyję jeszcze drugi raz jakieś 2 mm za tym szwem głównym. Mamy drugie przeszycie tutaj na narożnikach, przeszyłam pod ukosem, żeby mocniej móc wyciąć narożniki. Nadmiar zapasu na szef obcinamy. Obcinamy też narożniki, żeby móc je ładnie wypracować na zewnątrz. Gdy wszystko mamy obcięte, odwracamy na prawą stronę przez miejsce, gdzie mamy zamek. Narożniki możemy wypchnąć nożyczkami. Krawędzie możemy trochę wyrolować, żeby ładniej się ułożyły. Tak wygląda nasza gotowa kieszonka. Jeszcze trzeba ją przestebnować w miejscu, gdzie była zszywana, tak gdzieś na około 3 mm, 3-4 mm, żeby zamknąć w środku ten zapas na szef, który został wewnątrz. Kieszonka jest gotowa. Brzegi kieszonki możemy też zakryć uchwytami. I też zyskujemy bardzo ciekawy projekt. Możemy zastosować tylko jedną kieszonkę, bądź też z obu stron, więc mamy dowolność. Tutaj mamy plecak, więc tego typu kieszonki mogą być wykorzystywane naprawdę do wielu różnych projektów.